Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, no i astrologia przede wszystkim. Dzisiaj 1 wrzesień 2025 rok. Dlaczego na cmentarzu? Dlatego, że tutaj jest grób człowieka, który był przez pewien czas, byłem jego sąsiadem, tego pana. Ten pan wyjątkowo skromny, wspaniała postać. A w dodatku z dzisiejszym dniem chyba najbardziej związana. Bohater nad bohaterami. Zobaczcie. Takiego pamiętam. A teraz zobaczcie, kto to był. Żołnierz Westerplatte. Chociaż chwila zadumę. Franciszek Żołnik. Wyjątkowo spokojna postać. Mieszkaliśmy razem. Mieszkał na górze, ja na dole, na ulicy Płockiej, w mieście Łodzi. Dziwne są losy. Szkoda, że się nie zapytałem o tamten czas. Raz, że nie wypadało. Tacy bohaterzy są skromni. Oni nie opowiadają o sobie zbyt wiele. Dlaczego? Bo byli bohaterami największymi. I to jest ten człowiek, który zrobił największą rzecz dla nas. Nauczył nas patriotyzmu. To jest ten, który na Westerplatte nie poddał Niemcom ręki. A dzisiaj wreszcie, nareszcie mamy ten moment, kiedy prezydent Karol Nawrocki mówi o reparacjach. A o czym mówił ten nasz bohater, Franciszek? Kiedy był poniewierany przez komunistów, szanowany przez wszystkich sąsiadów. Dzisiaj tego domu już właściwie nie ma, bo tak się stało, że się spalił. Spłonął ten dom. Jest oczywiście tylko mury. Sąsiedzi się rozbiegli po całym mieście. Historia zaczyna się zacierać. Postaram się pokazać ten dom, pokazać to okno, gdzie właśnie pan Franciszek Żołnik mieszkał. W jakichś skromnych warunkach i niedaleko było liceum, do którego chodziłem 25 i 5, szkoła podstawowa. Chyba ani razu nie zaproszono
pana Franciszka w ten dzień, po to, żebym mógł dzieciom opowiedzieć. Ale właśnie ten Instytut Pamięci Narodowej jednak pamiętają. Są tacy, którzy pamiętają. I to jest chyba najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie zapomnieć, że są bohaterowie wśród nas. Bo przecież ciągle potrzebujemy tych bohaterów i ciągle musimy uważać. Odzieramy się o nich. Kiedy tam zamieszkałem na tej ulicy, w tym domu, tylko dowiedziałem się, że jest ktoś taki, ale szczerze mówiąc, tylko mówiliśmy sobie dzień dobry. Trochę za mało. Ale był to taki czas bolszewizmu, komunizmu. No ale cóż, minął i oby nie wrócił. I módlmy się o to. Ojcze nasz, święcie imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. A jednak bohaterowie są wśród nas. Idę w kierunku swoich grobów, bo też tutaj mam, nie na tym cmentarzu, bo to jest obok. Nie mam grobu swojego dziadka. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski chyba. Muszę odnaleźć, pojechać tam. Zapalić tą świecę. Chciałem prochy przywieźć do Polski, ale moja mama się nie zgodziła. Nie wiem dlaczego. Kochała ojca wyjątkowo mocno. Ale takie czasy. Nie znam losów pana Franciszka Żołnika, absolutnie nie. Żałuję, że nie znam. Ale ci bohaterowie byli wśród nas. Oby nigdy nie powtórzył się ten czas jeszcze raz, bo to jest bardzo nieprzyjemny moment.
kiedy musimy walczyć. Walczymy codziennie, ale w tej chwili walczymy o prawdę i musimy ją odnaleźć. Dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, a właściwie z przyjaciółką, która wręcz stoi po tej stronie, że właściwie przegraliśmy tą sprawę reparacji. Ja uważam, że nie. Dlatego, że Bóg jest. A nasz prezydent ma honor. I to jest chyba najważniejsze. Najważniejsze to, żeby pamiętać, nie ma lepszego miejsca do wspominania pamięci jak właśnie cmentarz. Bo są ci, którzy zginęli, którzy już nic nie powiedzą i ci, którzy jeszcze żyją, jeszcze coś mogą powiedzieć. Jesteśmy my, synowie ich, i wnuki, i prawnuki. I nie wstydźmy się tego. Był okres, kiedy mnie to nie interesowało, ale to był błąd. Historia jest przepiękną rzeczą. Tylko trzeba ją zaszczepić w naszych wnukach, w naszych dzieciach. Po to, żeby właśnie tacy bohaterowie istnieli. Żeby ci ludzie byli dla nas wzorami. Niesamowity człowiek. Jedyny, który nie podał tam na Westerplatte ręki. Franciszek Żołnik nie podał Niemcowi ręki. Za co? Za to, że wybił nas, Polaków, za to, że nadal chcą rządzić światem, że to jest za mało. Oni jedli, oni pili, oni żyli w III Rzeszy. Wielka Rzesza. I dzisiaj wielkie Niemcy? Musimy ich nauczyć respektu, że my jesteśmy więksi, że mamy własnych bohaterów i zwyciężyliśmy pod każdym względem. Na Westerplatte, Poczta Gdańska, Powstanie Warszawskie, powstanie w getcie, tym żydowskim. Wielka rzecz. To wszystko było na tej ziemi polskiej. Przez naród niemiecki, nie żaden inny, nie żadnych faszystów. Faszystów to oni sobie sami stworzyli. Muszą odpowiedzieć. To nie jest tak, że uklękną, czy oni muszą to poczuć na kolanach. Muszą poczuć jak hołd pruski, który im bokiem wychodzi. Nie po to przez pokolenia pracowaliśmy na tej ziemi, która jest zroszona mocno krwią naszych dziadków, naszych ojców. Żeby oni mogli jeszcze cokolwiek powiedzieć. Mają tylko do jednej rzeczy prawo. Do milczenia.
i na kolanach. Wytyczyć im trasę świadomości. Chyba już starczy. Boże, coś Polska. Tego się nie da opisać. Z Bogiem zostańcie i nauczcie tego, co jest najważniejsze. Patriotyzmu. Swoje dzieci, swoje wnuki, tej polskości. Tego, co nam Niemcy chcą zabrać. Nigdy nie myślałem, że to jest tak podły naród. A jednak. Bóg, honor i ojczyzna jest najważniejszą rzeczą. Z Bogiem.